Są takie samochody, które gdy wjeżdżały na rynek, to nikt niczego specjalnego się po nich nie spodziewał. Dobrym przykładem takiego auta jest pierwszy Volkswagen T-Roc, który debiutował 8 lat temu. Gdy wjeżdżał na rynek, to stwierdzono, dobra, to po prostu będzie kolejny kompaktowy SUV. I było to w czasach, kiedy inni producenci już mieli od dawna takie auta, a Volkswagen był nieco spóźniony. I wiecie, co się wydarzyło? T-Roc stał się takim bestsellerem, że wyprzedził w sprzedaży nawet Volkswagena Golfa. Dlatego od drugiej generacji tego auta oczekuje się podobnego sukcesu. T-Roca już Wam pokazywaliśmy, ale jedynie statycznie, a teraz jest na naszym podjeździe. Znaczy będzie zaraz, bo jeszcze jest w garażu. Volkswagen mówi wprost, to zupełnie nowy T-Roc, zbudowany od podstaw. Nie ma tutaj niczego z poprzedniego samochodu, może poza silnikami, które jednak zostały też zmodyfikowane. Natomiast płyta podwoziowa to już nie jest MQB, tylko MQB Evo, czyli kolejna generacja płyty. Samochód bardzo wydłużono względem poprzednika, bo aż o 12 cm. Zwiększono mu rozstaw osi o 4 cm. Podwyższono o 2 cm, jest też szerszy o centymetr od pierwszego i poprzedniego T-Roca. Jednocześnie nadal ma napęd przede wszystkim na przednią oś. Będzie potem dostępna wersja 4Motion z silnikiem 2.0 TSI, która będzie miała technologię Mild Hybrid i generalnie tego auta już jako nie Mild Hybrid nie kupicie. Jest to pierwszy Volkswagen, który jest w każdej wersji zelektryfikowany. Co więcej, będzie tutaj także klasyczna hybryda. Będzie miała 136 albo 170 koni mechanicznych, ale nie podają na razie pojemności akumulatora, żadnych parametrów, przyspieszenia, tylko wiadomo tyle, że będzie. Kiedy będzie, tego też nie wiadomo. Na pewno na razie macie do wyboru tylko dwa silniki, a w zasadzie jeden, bo 1.5 TSI, ale w dwóch odmianach mocy 115 albo 150 koni mechanicznych. W naszym egzemplarzu mamy ten nieco mocniejszy. Nie dość, że nieco mocniejszy, to z R-ką, czyli w wersji Airline i kosztuje wyjściowo 166 tysięcy złotych. Podstawowa wersja 130 tysięcy, Airline 166 tysięcy, ale tutaj już dostajecie ten 150-konny silnik. Airline ze 115-konnym silnikiem nie występuje. Natomiast to jest oczywiście cena taka wyjściowa, bo jak go sobie doposażycie jeszcze w parę elementów, takich jak na przykład ten lakier z czarnym dachem za 5000 złotych, albo pakiet Black Style z czarnymi elementami, czarnymi 19-calowymi felgami, to ta cena zostanie wywindowana w naszym przypadku do 182 tysięcy złotych. To jest oczywiście cena cennikowa, bo jak teraz chcecie kupić takiego T-Roca, jeszcze z 2025 roku, bo trwa wyprzedaż, to wejdźcie sobie na naszą platformę findcar.pl i tam znajdziecie bardzo dużo T-Roców przecenionych o nawet ponad 20 tysięcy złotych. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Więc za taką wersję wyspecyfikowaną naprawdę bardzo sensownie na 170 tysięcy zapłacicie około 150 tysięcy złotych i będzie już miała na pokładzie absolutnie wszystko, czego oczekujecie. Na Findcar mamy też używane T-Roci, a nawet zdarzają się jeszcze pojedyncze egzemplarze nowe poprzedniej generacji. I oczywiście tam są też wszystkie inne marki, wszystkie modele, wszystkie auta wyłącznie od autoryzowanych dealerów. I nowe, i używane. Żadnych Januszy, żadnych komisów, żadnych brokerów, żadnych zewnętrznych instytucji wynajmujących, finansujących, tylko auta od dealerów autoryzowanych. Przechodząc do naszego T-Roca. No więc mamy tutaj 150 koni mechanicznych, 250 Nm, wszystko delikatnie wzmocnione teoretycznie tylko silnikiem elektrycznym i niewielkim akumulatorem 48V, po to, żebyśmy mieli tryb żeglowania, żeby on sobie wyłączał silnik, jak dojeżdżamy do skrzyżowania, żeby ta elektryka pomagała mu się delikatnie odepchnąć z miejsca, jak ruszacie. Natomiast przez to, że samochód jest większy, przez to, że ma teraz technologię Mild Hybrid, to niestety jest też znacznie cięższy od poprzednika, bo waży 120 kg więcej niż on. Jak waży 120 kg więcej, no to te 150 koni mechanicznych muszą się bardziej wysilić, żeby to uciągnąć. Jak muszą się bardziej wysilić, to niestety pogorszyły się nam osiągi T-Roca 150-konnego, bo przyspieszenie do setki to teraz 8,9 sekundy, podczas gdy w poprzedniej generacji to było 8,5 sekundy. Skrzynia biegów
Za każdym razem i w każdym wypadku 7-biegowe, dwusprzęgłowe DSG. Nie ma już w T-Rocku w ogóle skrzyni manualnej dostępnej ani za darmo, ani za dopłatą. Dopłacić za to możecie sobie na przykład do reflektorów IQ Light Matrix, które kosztują niewiele, bo 2200 zł. Natomiast tutaj już mamy też pasek świetlny, który się święci. Za chwilę Wam pokażę, jak on się święci. Idę do troka, podchodzę do troka i co? I zaświeciło się. Nie musiałem niczego naciskać na kluczyku. On wyczuwa, że zbliżacie się i podświetla Wam drogę. O co? On nawet włączył kierunek. O, teraz otworzył się sam, a nic nie nacisnąłem. Fiu, fiu. Natomiast mamy też świecące logo, nie tylko z przodu, ale to świecące logo pojawiło się również, że tak brzydko się wyrażę, od tylca. O, jak widzicie, zależy w której marce. Na przykład w Cuprze to logo bardzo mi się podoba, bo jeszcze ono jest bardzo fajnie połączone z tą listwą świetlną. Natomiast w Volkswagenach, szczerze mówiąc, uważam, że wygląda najzwyczajniej w świecie obciachowo, ale jest nawet wizualizacja, oczywiście są te reflektory LEDowe. No i samochód zdecydowanie zmienił się stylistycznie względem poprzednika. Nadal widać, że to jest Volkswagen. Niemniej nabrał więcej obłości, więcej takich wyprofilowanych delikatnie kształtów. Pierwszy T-Roc był bardzo kanciasty. Wynika to oczywiście z tego, że był też oparty na innej generacji Golfa, więc tam było to wszystko pociachane. Tutaj jest bardziej obło, bardziej tak wybujale można powiedzieć. Niemniej z tym pakietem Black Style wygląda naprawdę dobrze. Są czarne lusterka, czarny dach, czarne obramowanie okna, czarne felgi, czarne tutaj te nakładki na błotnikach, delikatny czarny próg. Tutaj z przodu też czarne elementy w zderzaku i ten pakiet nie jest drogi, bo jak to tą wszystką całą czerń weźmiemy do kupy, to kosztuje 2700 zł, więc jest sensownie wycenione i trzeba też sobie jasno powiedzieć, że z tym niebieskim kolorem bardzo fajnie się komponuje. Szczególnie, że niebieski kolor jest charakterystyczny dla R-ki, szczególnie Golfa R-ki i tutaj to połączenie w R-Line tego niebieskiego z tym czarnym też fajną robotę robi. Niemniej kolory są faktycznie też takie dosyć odważne, bo możecie sobie taki złotawy na przykład zamówić. Powiększenie T-Rocka wcale nie oznacza, że teraz jest dużym samochodem. Nadal jest to typowy, kompaktowy crossover i ma niespełna 4,40 m, co oznacza, że naprawdę idealnie nadaje się do miejskiej jazdy, ale dzięki temu, że go powiększono, teraz nadaje się także dużo lepiej na dłuższe dystanse, bo bagażnik ma 475 litrów pojemności. I teraz pewnie patrzycie na to, co pokazuje Wam Siwy. Siwy, puca. Nawijaj! I mówicie, jak? Gdzie? Tutaj 475 litrów pojemności? Chyba w głowach ludzi od Volkswagena tylko. No to zobaczcie, co się dzieje. Pyk. Jak nisko schodzi ta podłoga bagażnika. Owszem, tutaj pojawia nam się taki delikatny próg związany z tym, że tutaj mamy wzmocnienie. Natomiast i tak widać już gołym okiem, że on jest przede wszystkim bardzo głęboki, ale też dosyć długi. Osiągnięto taki efekt dzięki temu, że w przeciwieństwie do wielu samochodów z Mild Hybrid nie mamy tutaj tego akumulatora 48V ukrytego w bagażniku, tylko jest on ukryty pod fotelem pasażera, a tutaj pod spodem może pojawić się nawet koło dojazdowe. Tutaj gniazdo zapalniczki, tutaj jakieś tam wnęki na drobnostki. No nie jest zaaranżowany ten bagażnik w jakiś spektakularny sposób, nie ma super rozwiązań, ale przynajmniej wygląda na bardzo pojemny. A jeżeli na taki wygląda, to sprawdźmy. Nierzadko, a powiedziałbym, że nawet bardzo często bywa tak, że mamy duże SUV-y segmentu D albo segmentu E, które na papierze mają po 600 albo i 700 litrów bagażnika i niestety mają tak płytkie te bagażniki, że tego typu walizki nie wchodzą nam nigdy. Normalnie trzeba je położyć na płasko. A tutaj zobaczcie, dwie wielkie walizy weszły tak i jeszcze tutaj mamy miejsce co najmniej na dwie kabinówki, a jakbyśmy to załadowali w ogóle miękkimi walizkami, to naprawdę z 475 litrów robi nam się tutaj 700 litrów w samochodzie segmentu D albo E. No coś niebywałego, naprawdę. Auto ma 4,40 m długości, jest króciutkie, jest kompaktowe i ma gigantyczny, bardzo praktyczny bagażnik. Duży plus za to.
Próg załadunkowy za to jest nieco wysoko, a za otwieraną, zamykaną elektrycznie klapę, nawet w wersji Airline, musicie dopłacić 1660 zł. Ale też uważam, że w tym segmencie elektryczna klapa nie każdemu się będzie opłacała. Jeszcze jeden plus, o ile w poprzedniej generacji mieliśmy kanapę dzieloną w proporcjach 40-60, to w nowej generacji możemy już sobie złożyć całkowicie siedzisko środkowe i mamy bardzo duży otwór na przykład na narty. Możemy sobie w 4 osoby jechać choćby na weekend narciarski. Niemniej jak to zrobimy tak, no to jak widzicie wtedy opada nam ta podłoga, ale nie zmienia to faktu, że na pewno da się tutaj to wszystko tak fajnie zagospodarować, że przewieziemy i narty, i buty, i jeszcze jakieś walizeczki. Porządna półka, sztywna. Sztywna jak moi dziadkowie. To najpierw tu, na maksa w dół. W Airline'ce już jest możliwość obniżenia także fotela pasażera. No dobra, zjechane do samego końca. Zobaczcie, miejsce na kolana jest. Tam mogłoby być ciut dalej to podparcie pod nogi, ale dobra. 4 metry 40 cm długości samochodu. Nie ma na co narzekać. Mam tutaj teraz naprawdę bardzo komfortową pozycję, nawet na dłuższą trasę. Mogę tak sobie jechać. Jeszcze nawet jakby przyszło mi się rozciągnąć, to zrobię to bez najmniejszego problemu. Więc jak na chłopa 1,95 m jest tutaj więcej niż dobrze. I zobaczmy, jak to przedstawia się z tyłu. W poprzedniku był pod tym względem dramat. Dramat, siedziałem z zębami wbitymi w kolana i tutaj jest niewiele, ale lepiej. Na pewno nie jest to 12 cm więcej, tak jakby wskazywała na to powiększona długość nadwozia. Bardziej powiedziałbym, że są to 4 cm więcej niż w poprzedniku, czyli tyle, o ile zwiększono rozstaw osi samochodu. I tutaj może rzeczywiście te 4 cm więcej mam. Niemniej, jak tam usiądzie osoba, która ma około 1,75 m, 1,80 m, na przykład wasza matka, i matka wsiada. Ile ty, matka, masz wzrostu? 1,70 m w butach. O, i jak tam wsiada wasza matka i matka ma 1,70 m, pomarańczową kurtkę i wełnianą brązową czapkę, to sytuacja się zmienia diametralnie. Jest tutaj po prostu sporo, a na pewno wystarczająco już miejsca na nogi. Jest to miejsce też na stopy. Gdzie matka wysiada? Jest naprawdę już tego miejsca tutaj na kolana wystarczająco, natomiast tam stóp nie wsunę pod fotel, bo już mi przeszkadzają jakieś nawiewy. A nie, tam mi może przeszkadza ten akumulator 48V. O, słyszycie? Więc tam nogi nie wsunę, a tutaj nie ma takiego problemu. Tam można sobie nóżki wsunąć. Więc rzeczywiście nie zmienia to faktu, że faktycznie na te kolana jest tutaj więcej miejsca. Zaskakująco dużo miejsca jest nad głową. Tutaj nie mamy co prawda szklanego dachu. On kosztuje dodatkowo chyba z 5000 zł. Ale i tak zobaczcie, o, siedzę wyprostowany. Natomiast oparcie kanapy jest wyprofilowane w taki sposób i tak dosyć pionowo ustawione, że nie sprzyja na pewno dłuższym podróżom przy wyższych osobach. Więc to jest taka, no tam dzieci tu posadzicie, bo dzieci wam nie szkoda. Ale jakbyście mieli tutaj posadzić kogoś, kto naprawdę jest bliski waszemu sercu, to będzie wam go szkoda. Kieszonka, tutaj też kieszonka. Szkoda, że nie ma takich kieszonek jak w niektórych Volkswagenach tutaj, że można sobie telefon umieścić, ale jest 3-strefowa klimatyzacja i ona jest standardem już w wersji Airline, więc można sobie tutaj sterować temperaturką na... O, zobaczcie, tego się nie da obsłużyć chyba z rękawiczki, czy po prostu... Nie, zablokowana jest możliwość tam w ekranie zmiany tutaj temperatury, żeby wam się dzieci nie przeziębiły, żeby se celowo na 15 stopni nie ustawiły na przykład. 2 gniazda USB-C tutaj z tyłu. Bardzo przyzwoita ta materiałowa tapicerka. Ona jest standardem w wersji Airline i tutaj ma taką przyjemną fakturkę. Tu ma inne wstaweczki. Ta skóra, no widać, że to nie jest prawdziwa skóra, tylko syntetyczna raczej czuć, ale nie ma nieprzyjemnego zapachu. Bardzo fajnie zaprojektowane uchwyty Isofix, ponieważ zobaczcie, są doskonale widoczne, łatwe w obsłudze, a jednocześnie ukryte za ruchomymi klapkami, a nie za plastikowymi zaślepkami, które wypadają
albo wyjmiecie je, wrzucicie gdzieś i o nich zapomnicie i potem tutaj zieją takie brzydkie dziury w tej kanapie. Co ciekawe, jest tutaj też trzeci ISOFIX na fotelu pasażera, więc możecie przewieźć troje dzieciaków w fotelikach. Podłokietnik wysoko umiejscowiony, natomiast ma wzdłużnie umieszczone te uchwyty na kubki, w związku z czym jak tutaj macie te kubki, to macie już niewiele miejsca na to, żeby gdzieś trzymać sobie łapę. Poprawiła się też jakość wykonania, ponieważ T-Roc, ten poprzedni, mógł być tylko albo plastikowy, albo bardziej plastikowy. Z przodu był bardzo plastikowy, a z tyłu był plastikowy. Tu jest teraz nadal twardo na podszybiu, ale pojawiły się naprawdę miękkie, fajne i przyjemne materiały, jak na przykład ten tutaj, jak na przykład ten tutaj. Wszystko jest to takie proste, ale też dosyć estetyczne w formie i nawet jeżeli jest to plastikowe, to już nie sprawia wrażenia takiego tandetnego plastiku. Na plus należy zaliczyć to, że nawet do 20% plastiku w całym samochodzie, w niektórych wersjach, jest z recyklingu, czyli zostały poddane obróbce i z powrotem z nich zrobiono kilka elementów. Tak jak mówię, nie jest to zbyt finezyjne, ale jest estetyczne, ładne, zrobione z całkiem dobrych materiałów. Śmieszne są klamki i powiem Wam, że mam pewne obawy co do tego, czy będą w stanie obsłużyć je na przykład dzieciaki. Takie mniejsze, które przy normalnej klamce już by sobie dały radę z otwarciem samochodu, a tutaj mogą mieć moim zdaniem pewne problemy. Otwór drzwiowy, jak na samochód o tej długości, też jest stosunkowo duży. Często bywa w tych crossoverach segmentu C tak, że owszem, ładnie wyglądają, są finezyjne, smaczki, tutaj dupeczki, tu klameczka, ale otwieracie i musicie składać się w pół, żeby sami wsiąść, a już włożenie fotelika to jest ekwilibrystyka. A tutaj jest naprawdę to bardzo proste, ten otwór jest po prostu wygodny, nawet dla wysokiej osoby, do wsiadania, do wysiadania, wszystko gra i buczy. Z przodu jakość wykonania drzwi znacznie lepsza niż tych z tyłu, ponieważ tu już mamy to miękkie, a tutaj zobaczcie, na tym panelu pojawiły się takie otworki, taka perforacja, która jest podświetlona światłem LED i wieczorem bardzo ładnie to wygląda. LEDzik jest też tam, panel do obsługi wszystkich szyb czy regulacji lusterek dokładnie, taki do jakich przyzwyczaił nas Volkswagen za starych, dobrych czasów, bo już kombinował z haptyką i ona niestety się nie sprawdziła, więc wrócił do klasycznych przycisków, pokręteł i bardzo dobrze. Podobnie to wygląda na kierownicy, też nie mamy tutaj haptyki, tylko mamy klasyczne przyciski i bardzo dobrze. I tutaj, jeżeli chodzi o materiały deski rozdzielczej, to jest jeszcze lepiej, ale najpierw to zamykam drzwi, a silny wsiada z tyłu, bo mróz dzisiaj jedzie po kostkach i po rajtach. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, stylistykę i użyte do tego materiały, to kompletnie nowy T-Roc. Widać to i czuć to, jak zaczynacie dotykać niektórych materiałów. Tutaj bardzo fajna faktura i taki prawdziwy, miękki, przyjemny materiał. Ładna ta listwa zachodząca na boki z dwóch stron, posrebrzana. Tutaj mięciutka ta półeczka. Naprawdę pod względem materiałów nie ma się tutaj czego przyczepić. W porównaniu szczególnie z poprzednim T-Rociem i jeżeli uwzględnimy fakt, że to ciągle jest segment C. Nawet tutaj na konsoli środkowej pojawiła się taka skórka z ładnym przeszyciem. Jest to zmontowane porządnie dosyć. Tutaj może ta część nieco lata, ale naprawdę to są niuanse i detale, które nie wpływają na ogólny odbiór tego wnętrza. Multimedia, które mają prawie 13 cali, są opcjonalne, ponieważ seryjnie jest nieco mniejszy ten ekran, nawet w wersji Airline. Brakuje mi zdecydowanie fizycznych klawiszy do obsługi, na przykład klimatyzacji, bo obsługuje się ją tutaj dokładnie tak jak w Volkswagenie Golfie i jak w wielu pozostałych Volkswagenach haptycznymi przyciskami. Na szczęście są podświetlone nocą. Zwiększa się głośność też tutaj, przesuwając paluchem po tej części ekranu, a klimę musicie niestety obsługiwać też z ekranu, przy czym, umówmy się, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, niemniej wolałbym tu trochę więcej fizycznych przycisków do obsługi podstawowych urządzeń. Same multimedia działają bardzo szybko, bardzo płynnie. Można je sobie skonfigurować pod siebie, poprzerzucać kafelki, skróty, powrzucać to, co najczęściej używamy i dosłownie jednym stryknięciem sobie to uruchamiać. Nawet pojawił się w T-Rocu wyświetlacz przezierny, czyli tak zwany HUD i mamy go tutaj
bardzo ładnie ukrytego w desce, w ogóle się nie wyróżnia. Jak kamera to w ten sposób pokazuje, to widzicie, że tu nie ma wielkiego otworu jak w wielu samochodach, tylko został tam głęboko ukryty i jest naprawdę na dobrej wysokości dla wzroku, bo często jest tak w tych mniejszych samochodach, że ten HUD jest tam gdzieś na szczycie maski silnika i tak naprawdę nie widzicie go na wysokości wzroku, tylko widzicie go nisko. Tutaj jest wręcz idealnie. Idealna jest też pozycja za kierownicą, bardzo szeroki zakres regulacji fotela, choć manualnie, ale działa to wszystko tak, jak powinno, naprawdę bardzo dobrze. Tutaj za duża ramka zdecydowanie tych zegarów. To jest taki estetyczny defekt, tak bym powiedział, bo zobaczcie, ile tutaj miejsca jeszcze zostało po bokach, natomiast same zegary są czytelne. Konsola środkowa nie ma już wybieraka do zmiany biegów ani klasycznej gały, przeniesiono ten wybierak tutaj. Dzięki temu wygospodarowano na przykład miejsce na telefon komórkowy, który jest w idealnym miejscu i tutaj ma ładowarkę indukcyjną, oprócz tego są 2 gniazda USB-C, tutaj jakaś półeczka jeszcze na dodatkowe szpargały. Bardzo fajnie zaprojektowano tę część z podłokietnikiem, gdzie możemy sobie wyjmować uchwyty do kubków na przykład i przestawiać je zależnie od tego, czy wieziemy tutaj właśnie kubki, większe, mniejsze, czy butelkę, czy może w ogóle nie chcemy tego, to możemy przesunąć tam do tyłu i wówczas mamy tutaj więcej miejsca na jakieś szpargały. Oprócz tego regulowany ten podłokietnik. Wadą tego rozwiązania jest to, że jak tam wrzucicie coś cenniejszego, na przykład portfel, nie wiem, telefon chcecie schować, no to możliwe, że będzie to widać z zewnątrz, bo nie ma tutaj żadnej przegródki, która oddzielałaby tę część od tej pod podłokietnikiem, no chyba że wykorzystacie w tym celu właśnie ten uchwyt do kubków. Tutaj znalazło się za to pokrętło, które w standardowym położeniu reguluje głośnością, ale jak je sobie naciśniecie, to możecie zmieniać tryby jazdy, a są 4. Eco, Comfort, Sport i Individual. W Individualu oczywiście możecie tam sobie pozmieniać to, co jak Wam pasuje. Ale jakie kamery 360 stopni. I to jest wyposażenie chyba standardowe wersji Airline akurat i możecie sobie tutaj naprawdę z każdej strony podejrzeć samochód. Zobaczcie, i nawet jest taki szerszy widok i taki węższy widok, natomiast sama jakość tej kamery cofania no, jest taka dyskusyjna, tak bym powiedział. Tryb Eco mamy. W tym trybie Eco ten Mild Hybrid pewnie będzie strasznie wkurzający. O, zobaczcie, zdjąłem tylko na chwilę nogę z pedału gazu, on już wyłączył sobie silnik. Ledwo wyjechaliśmy. Kładę nogę na pedale gazu i jest znacznie lepiej niż było w poprzednich generacjach tego systemu w grupie Volkswagena. Bo tam naprawdę czekaliśmy. Najpierw aż uruchomi się silnik, potem aż skrzynia włączy bieg, potem na to aż auto zacznie jechać. Można było se kawę zaparzyć w międzyczasie i dopiero auto odjeżdżało. Teraz, zobaczcie, tylko na sekundę zdjąłem nogę z pedału gazu, on już wyłączył sobie silnik, kładę i zaczyna jechać dosłownie po sekundzie. Więc wreszcie nie jest to irytujące, ale każde zdjęcie nogi z pedału gazu to jest wyłączenie silnika elektrycznego. Niemniej faktycznie zdaje się to pracować dużo lepiej niż było we wcześniejszych, a nawet w pierwszych generacjach volkswagenowskiego Mild Hybrid. Nie mamy tutaj zawieszenia DCC z możliwością regulacji indywidualnej, dobicia, odbicia i charakterystyki jego pracy. Niemniej ono samo w sobie jest dosyć sztywno zestrojone. I to tak naprawdę sztywniutko. Co więcej, jak tutaj sobie reguluję tym, to mam wrażenie, że jakby ono delikatnie się utwardzało. Ale powiem Wam, że różnie donoszą różne źródła. Niektóre mówią o tym, że nawet w wersji bez DCC tego, gdzie możecie sobie nim sterować siłą dobicia i odbicia, to jest tutaj dwuzaworowy amortyzator, który sam sobie tym steruje. Wy nie możecie tutaj niczego zmieniać, ale on sam sobie dostosowuje swoją charakterystykę do tego, czy jedziecie w trybie komfortowym, czy w trybie sportowym, czy na przykład zależnie od tego, po jakiej drodze jedziecie. Nie zmienia to faktu, że jest ono dosyć sztywno zestrojone i jednocześnie dosyć hałaśliwe, bo słychać to zawieszenie. Nawet w trybie komfortowym, który mamy włączony teraz, Mild Hybrid czuwa
i wyłącza silnik przy każdym zdjęciu nogi z pedału gazu. Ale tak jak mówię, w tym aucie naprawdę już tak sprawnie to działa, że nie przeszkadza, nie irytuje, nie ma długich przerw pomiędzy tym wyłączeniem silnika a włączeniem go, kiedy położycie nogę na gazie, więc jest naprawdę ok. I jeszcze wracając na chwilę do podłokietnika, to naprawdę duży plus za jego regulację. Tak jak mówię, Volkswagen tutaj w tym wypadku postawił na to, żebyście czuli się w nowym T-Rocku, jak zawsze czuliście się w Volkswagenach. Mieli możliwość ustawienia wszystkiego idealnie pod siebie i żeby pozycja za kierownicą była absolutnie komfortowa, najlepsza z możliwych, niezależnie od tego, jaki macie wzrost. I faktycznie tutaj trzeba mu oddać, że tak jest i w tym przypadku. Można sobie nawet w tym układzie Mild Hybrid ustawić siłę rekuperacji, bo mamy możliwość ustawienia jej na małą albo na automatyczną. Automatyczna oznacza, że w momencie, kiedy dojeżdżam do jakiegoś samochodu, który jest przede mną, to on sobie zaczyna sam delikatnie przyhamowywać. To jest rozwiązanie znane głównie z hybryd typu plug-in, z samochodów elektrycznych, z niektórych hybryd klasycznych, ale bardzo rzadko występuje w mild hybrydach. Polega to oczywiście na współpracy całego tego systemu z kamerami, z radarami, z systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i jazdę adaptacyjną, ale już teraz nawet czuję, że jest przede mną samochód, już on włączył sobie silnik celowo, żeby nim hamować i żeby rekuperować, odzyskiwać energię. Ja nie mam w ogóle nogi na pedale gazu teraz, a czuję, jak on sobie po prostu sam zwalnia. No oczywiście do pewnego momentu, na sam koniec będę musiał, już teraz położyć nogę na hamulcu. Nie jest to mocne zwalnianie, no bo silnik elektryczny ma stosunkowo niewielką moc i on nie odzyska dziesiątek kilowatów, ale i tak jest to czuć i działa to bardzo fajnie. Do momentu, kiedy jedziecie tak powiedzmy ze 20-30 na godzinę, już musicie położyć faktycznie nogę na hamulcu, żeby się zatrzymać. Jest chyba ta IDA cała, nie? Otwórz okno. Możesz dokonać ustawień na ekranie. Otwieranie komfortowe włączone. Wyłącz ogrzewanie fotela. Wyłączyłem ogrzewanie siedzenia z przodu po lewej stronie. Opowiedz mi jakiś dowcip, nudno tu. Jak nazywają się ciasteczka z drukarki 3D? Drukowane pierniki. Drukowane pierniki. Opowiedz jeszcze raz jakiś dowcip w stylu tego o drukowanych piernikach. Co ma 4 nogi i potrafi latać? 2 ptaki. Dobra jest! Niemieckie poczucie humoru. A co wiesz o nowym Volkswagenie T-Rocku? Volkswagenie Pirogu. Nie wiem. Według ChatGPT Volkswagen to znana niemiecka marka samochodów, założona w 1937 roku, znana z modeli takich jak Golf i Passat. A co robiła firma Volkswagen podczas II wojny światowej? Według ChatGPT podczas II wojny światowej Volkswagen produkował pojazdy dla Niemiec, w tym terenowe. A dla których Niemców dokładnie produkował te samochody? Według ChatGPT Volkswagen produkował samochody głównie dla armii niemieckiej, w tym dla Wehrmachtu, a także... Dziękuję. No powiem wam, idealne auto dla singli. Jak nie macie starej, która by wam marudziła, jak nie macie dzieci, które by się darły tam z tyłu, to możecie sobie pogadać z panią czatową GPT, Imię można jej nadać nawet. Wprowadzacie sobie, że ma się nazywać Krystyna, mówicie hej Krystyna i Krystyna zaczyna z wami rozmawiać po prostu. Czasami rzeczywiście mówi bardziej po węgiersku niż po polsku, ale generalnie szacun za to, że rozumie komendy, tak jak rozumie to sztuczna inteligencja, potrafi podpowiedzieć, potrafi pogadać. Jest naprawdę spoko. Chyba jeden z lepszych asystentów głosowych w samochodach, z jakimi mieliśmy do czynienia. No to wio!
120 km na godzinę, ekspresówka, sprawdzimy sobie zużycie paliwa, to już jest stabilna prędkość, tutaj mild hybrid niewiele ma do powiedzenia, nic nie ma do powiedzenia. Może jedynie wyłączyć nam silnik spalinowy, jak zdejmę nogę z pedału gazu, ale nie pomoże w żaden sposób w napędzaniu samochodu, więc nie sądzę, żebyśmy dzięki temu w jakikolwiek sposób mieli ograniczone zużycie paliwa. Rewelacyjny wynik. Rewelacyjny. Biorąc pod uwagę segment samochodu, to, że mamy spalinowy silnik, to jest to perfekcyjny wynik. I naprawdę czuć też to subiektywnie, że w tym samochodzie jest po prostu cicho, jak na crossovera podwyższonego segmentu C, kompaktowego. Naprawdę duży szacun i już w przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, Tayrona i Tiguana zwracaliśmy uwagę na to, że te auta są zaskakująco dobrze wyciszone. I od silnika, i od podwozia, i od szumów wiatru opływającego na dwozie. I dokładnie tak jest w tym przypadku. Szczerze mówiąc, to spodziewałem się, że ten wynik będzie o przynajmniej 3 dB wyższy. A 66-67 to jest to poziom tak naprawdę niektórych samochodów elektrycznych. Nawet jak jedziemy z tymi wyższymi prędkościami, to czuć, że to auto naprawdę jest ciut sztywniej zestrojone niż poprzedni T-Roc. Ma zdecydowanie taką charakterystykę jędrniejszego, nastawionego bardziej na dobre prowadzenie niż na taki bajeczny komfort. Taki złoty środek, tam tak bym to określił. Spalanie też na bardzo dobrym poziomie, ponieważ zobaczcie, średnią mamy 119 na godzinę. Jest zimno, bo jest temperatura 2 stopnie na minusie na zewnątrz. Mamy zużycie paliwa z tej ekspresówki 6,5 litra. Przy 50-litrowym zbiorniku paliwa, jaki jest w T-Rocu, daje Wam to spokojnie około 700 km zasięgu. W takiej trasie, ale nie zawsze będzie tak różowo, bo na przykład w ostatnich dniach, jak było mroźno, samochód stał na zewnątrz. Nie. Weź im bo ja niechcący. Mrygam im światłami zamiast włączyć wycieraczki. Taka paranoja, słuchajcie, jedzie przed nami nasz samochód z kamerą, ekipa, cała dwuosobowa, bo to 911. I co chwilę mi hamują. Mówię, mi hamujecie przed nosem. A hamują przeze mnie, bo przez to, że tutaj jest wybierak do zmiany biegów, to nie ma tutaj dźwigni do spryskiwacza. Jak chcę sobie wyczyścić szybę, to cały czas dźwigni kierunkowskazów używam do tego, żeby spróbować spryskać szybę. Przyciągam ją do siebie, ale szyba się wtedy nie spryskuje, tylko mrygam im długimi. Oni myślą, że coś się dzieje i hamują. A tu, żeby przednią szybę umyć, trzeba nacisnąć z boku. Tak czy siak, zużycie paliwa naprawdę bardzo w porządku. Oczywiście jak będziemy szybciej jechali, to będzie przy 140 na godzinę już około 8 litrów paliwa, a w mieście, w zimowych warunkach, kiedy auto stoi przez noc, rano odpalacie je i musi się rozgrzać silnik, nagrzać wnętrze, to realnie to zużycie paliwa będzie wynosiło około 10 litrów. Mówię o takim zatłoczonym mieście. Latem, jak ten silnik będzie już wstępnie gdzieś tam cieplejszy, powiedzmy, bo będzie miał 20-30 stopni, jak ten rozruch będzie łatwiejszy, no to siłą rzeczy ono powinno być niższe. Myślę, że o pół litra. Ale super warunki mamy do pomiaru 0-100. No ale spróbujemy, kto jak nie my. To też pokaże, jak skuteczny jest tutaj napęd, wyłącznie na przednią oś. Skrzynia w sport? W sport. No jest ślisko, jest. Cały czas kontrola trakcji, nawet przy 70. Ale subiektywnie powiem Wam, nie ma dramatu. I na takiej nawierzchni, słuchajcie, zrobił w 10-12. To uważam, że to nie jest zły wynik. Przeciwnie, nazwałbym go bardzo dobrym, bo sami widzicie, jak wygląda tutaj droga i on naprawdę mielił na tej kontroli trakcji do około 70 na godzinę. I średnica zawracania też bardzo w porządku.
No teraz jeszcze mamy ośnieżone opony, to jeszcze mu dowalmy. No moim zdaniem zrobi naprawdę dobrze poniżej 9 sekund, jak będzie sucho, jak będzie dobra letnia opona. Skoro tu 10,1, czyli tylko sekundę i 0,2 gorzej niż podają dane fabryczne, a mamy zimową oponę, jest to wszystko oblodzone, on mieli tą kontrolą trakcji, to jest czuć i zrobił to w 10 sekund. Widać było ten wynik? Ale się ślizga, normalnie kontrować muszę. I cyk. A hamowanie? Dobrą ma tą oponkę, kurczę, stabilnie, fajnie się zachowuje. No i zobaczcie, 10,63 teraz, ciut gorzej, no to już jest takie 1,7 sekundy różnicy, ale moim zdaniem nadal jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę warunki drogowe. Jest naprawdę spoko. Tryb jazdy z powrotem komfortowy. Gdybyście nagle, jadąc w trybie komfortowym albo w trybie eko, potrzebowali więcej mocy, nie chcielibyście, żeby ten silnik spalinowy się wyłączał za każdym razem, jak zdejmujecie nogę z pedału gazu, no to wystarczy sobie, wrzucicie skrzynię w tryb sportowy i już ten efekt wyłączania silnika i żeglowania samochodu znika. Bardzo przyjemny i dopracowany wóz. Ewidentnie poprawiono w nim to, co uwierało nas w starym T-Rocku, czyli przede wszystkim wykończenie. Mimo że był tak naprawdę crossoverem opartym na Golfie, to był dużo gorzej niż on zrobiony, bo był bardziej plastikowy, był bardziej tandetny. A tutaj to wszystko już jest takie naprawdę przyjemne te materiałki, mięciutko, dobrze poskręcane, jednocześnie w połączeniu z tą ciszą w tym samochodzie przy prędkościach takich przejazdowych gwarantuje to Wam naprawdę taki odpoczynek w tym samochodzie. Nawet nie straszne mu są dłuższe trasy. Ma duży bagażnik, sporo więcej miejsca na tylnej kanapie niż miał poprzednik, więc jeżeli oboje rodziców nie mają po 2 metry, to spokojnie tam siedzą sobie wygodnie nawet nastolatkowie. Nie trzeba wcale kupować Tiguana, nie trzeba kupować Tyrona, żeby mieć praktyczne auto dla rodziny 2+2. Naprawdę T-Roc w tej roli sprawdzi się świetnie. Dodatkowo zużywa rozsądne ilości paliwa. Nie jest absolutnie typem samochodu, którym chce się zadzielać. Do tego będzie służyła wersja 2.0, a być może pojawi się nawet R-ka. R-ka w poprzedniku naprawdę dawała radę i myślę, że w tym też dawałaby radę. Generalnie jest to dopracowany, fajny wóz, który nieźle wygląda, ma fajne rozwiązania i to zapożyczone z samochodów wyższej klasy, jak choćby head-up, cyfrowy kluczyk, parę innych rzeczy. Cennikowo jest dosyć drogi, bo ta wersja 180 parę tysięcy złotych, ale tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, do tego można spokojnie sobie rabat na poziomie 20 000 złotych wyrwać, przynajmniej tak to wynika z naszej platformy Findcar. Tylko jest nudny, no po prostu jest nudny. Czy ja bym go kupił? No nigdy w życiu. No jazda tym samochodem, no dobrze, że jest tutaj ta baba, z którą można sobie pogadać i naprawdę nawet momentami całkiem sensownie pogadać. Szczególnie, że ona się uczy Waszych też nawyków i myślę, że też ten jej algorytm będzie działał coraz lepiej, bo tak to by człowiek naprawdę usnął w tym samochodzie. Nie jest to auto dla ludzi, którzy pragną od samochodu mocnych wrażeń. Definitywnie. Ale jako kompaktowy crossover, przestronny, komfortowy, dobrze wykonany, dobrze wyposażony, dobrze jeżdżący, dobrze się prowadzący, cichy, to naprawdę jest bardzo dobra opcja.